Dobra, zaczynam. Mam problem. F. 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 F jak fotografia. Wielu neurologicznych pacjentów i afazjan, tak jak ja, po udarach, mają ogromny problem z robieniem sobie zdjęć całego anturażu selfie. Zastanawiałam się przez długi czas, dlaczego. Dlaczego nie lubię selfie. Na zdjęciach widać krzywe usto, naszą nową urodę niesprawną. I myślę, że to jest tylko i wyłącznie nasza ułomność, która nie ma nic wspólnego z tym, czy jak wyglądam przecież tak naprawdę, prawda? Ale ja nadal tego nie lubię. Jeśli ja wspominałam coś o emocjach, że mamy problem z emocjami, no to właśnie to jest ten problem. Bardzo trudno z takiego spokojnego miejsca, jak jest dom, wyjść i zacząć opowiadać o tym, co się wydarza. Mało tego, że możesz komuś pomóc, ale masz sama z tym problem. I jeszcze ktoś cię filmuje, no. I się nawet nie uśmiechnie. Bardzo trudne jest to dla mnie. Wiem, po co to robię. Zaraz się popłaczę. Dobra. Ale coś nie płaczę. Wszystko mnie swędzi. To teraz już przynajmniej wiem, że czego na pewno nie mogę robić. Właśnie tego. Ale to robię. Ale chyba tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby sama sobie uświadomić, że można coś przewalczyć. I może ktoś inny też może coś przewalczyć. Bo bez takiej świadomości tego, że rozumienia tego, że mamy też emocje, które są super pokiereszowane, to niewiele co będziemy mogli zrobić. Bo kim teraz jesteśmy? No kim ja jestem? No dobrze, jestem Karoliną Wiktor, która ma lat 41. Okej. Ale jestem też
udarowcem, udarowczynią, afazjanką, afatykiem, jak kto woli, osobą niepełnosprawną. Proponowałabym zmienić nową nomenklaturę. Nomenklaturę słowną. Czyli nie to, że jesteśmy niepełnosprawni, tylko jesteśmy niesprawni. Łatwiej, nie? I nie jestem afatykiem albo afatyczką, bo to jest bardzo obraźliwe słowo dla mnie. Tak jak słyszę afatyk, to teraz mi jest źle. Dlatego pomyślałam o tym, że może by tak nazwać właśnie afazjan, afazjankę, a nie afatyczkę. I nagle się okazuje, że to wiele ułatwia. I kiedy masz taki, jeszcze dodatkowo taki paszport afazjanina, w którym masz wytłumaczone co i z czym i kto, kim tak naprawdę jesteśmy, wszystko zaczyna mieć jakiś sens. Bo moment, w którym wszystkie Twoje kody komunikacji są zamknięte i nie możesz z nikim porozmawiać i skomunikować, to tak jak trochę jak sytuacja w pandemii, w której nie możesz pójść do sklepu, tylko że my mamy to, wielu z nas ma to non-stop. To jest jak samotność. Naprawdę rozumiem. Zauważyłeś, że idąc po ulicy, bardzo rzadko, prawie w ogóle nie widać osób, które mają jakieś neurologiczne niesprawności, że są po udarze i tak dalej. Wielu z nich po prostu zamyka się w sobie i zamyka się w 4 ścianach. I nie chcą komunikować, nie chcą wyjść z tego takiej bezpiecznej, takiego bezpiecznego azylu, który sobie stworzyli, bo tak jest łatwiej. Tak, jest w ogóle niesamowite, jak niesprawność utwierdza nas w takim poczuciu samotności. Że tak jest łatwiej, tak jest bezpieczniej, tak warto zostać, ale to nieprawda. A dlaczego? Bo jesteśmy zwierzętami stadnymi. No. I potrzebujemy drugiego zwierza, żeby móc się rozwijać. Bo skoro przeżyliśmy, to znaczy, że mam coś do zrobienia, prawda? Choć samotność bywa łatwiejsza. Bycie
performerką jest taką jak dawniej, było o tyle łatwiejsze, że doświadczałam takiego fizycznego albo bardzo takiego momentu, w którym czegoś na kształt medytacji i byłam tylko i wyłącznie sama ze sobą albo ewentualnie z Olą. I nie miałam kontaktu, nie musiałam mówić o tym, że co dalej, albo co z czymś. A teraz jest tak, że chcę dać, skoro przeżyłam, to znaczy, że nie jest aż tak źle, prawda? A w związku z tym mogę komuś pomóc. A skoro mogę pomóc, no to można to jakoś wykorzystać. Tylko że nie jestem w stanie. R. Jak rehabilitacja. Nie mam siły, nie mogę. Rehabilitacja fizyczna, neurologopedyczna, neuropsychologiczna, gdzie funkcje poznawcze zaczynasz działać z funkcjami poznawczymi, bo przecież jeszcze jest coś takiego jak mówienie, czytanie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby dobrze chodzić, tak? Tylko chcemy jeszcze normalnie żyć, prawda? Więc rehabilitacja neuropsychologiczna jest tutaj super ważna. Wiecie, w którym momencie najbardziej gdzie okazało się, co było dla mnie najbardziej traumatyczne? Nie to, że ja nie mogę mówić. Nie to, że ja nie mogę dobrze chodzić. Ja nie mogę czytać. Bo w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że mówienie okazuje się taką wisienką na torcie. A udar pokiereszuje Ci wszystkie funkcje. Nie tylko fizyczność, ale właśnie naszą intelektualną, nasze intelektualne doświadczenie, które mieliśmy przez 30, 40, 80 lat. Dlatego to jest takie ważne, żeby ćwiczyć właśnie funkcje poznawcze. Takim najlepszym i najprostszym sposobem to właśnie spacer. Pamiętam, jak zaczęłam schodzić na spacery, no i tak idę, super, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i w pewnym momencie po kilku latach dowiedziałam się, że udowodniono przez amerykańskich naukowców, że najlepszą rehabilitacją po wylewie i udarze jest spacer. Polecam. Spacer usprawnia i tak naprawdę normuje
nasze całą naszą konstrukcję psychofizyczną, ale również taki poziom homeostacji w naszym organizmie. I to jest po prostu zbawienne, ale żeby mieć w trakcie, jak pójdziesz na ten spacer, na początku chodź z najbliższym człowiekiem, bo może się przewracasz. Na przykład ja się bardzo przewracałam. Więc przez długi czas, jeśli możesz, chodź z kimś. To jest łatwiejsze. Ale kiedy już dochodzisz do takiego momentu, w którym jesteś, czujesz, że jest lepiej, to spróbuj pójść sama lub sam. Bo to też daje ogromną siłę. Że Malinek mogę. I tyle, że jak zdecydujesz się pójść na ten spacer, to proszę, żebyś po pierwsze miał dowód osobisty, kluczowe, sprawny telefon, paszport afazjanina, który gdyby Ciebie ktoś zapytał w ogóle, przepraszam, ale to i to daj, to po prostu pokaż paszport. Będzie łatwiej. Nie będziesz musiała tłumaczyć w ogóle, że przepraszam, jestem po udarze i wylewie i mam afazję. Nie. Masz informację dla osoby zewnętrznej. Miej przy sobie też kawałek, jakiś długopis dla leworęcznych i miej też przy okazji coś na kształt notatnika. Wtedy łatwiej, bo przecież zaczynasz już pisać. A może ktoś Ci coś napisze. Będzie łatwiej. Masz też na pewno telefon, bardzo ważny, naładowany. Bo jak nie naładowany, to z tego nic nie zrobisz. Ale dzisiaj wszyscy są smartfony i są aplikacje. Jest aplikacja stworzona przez Marcina Wichrowskiego, która ułatwia afazjanom pójście na spacer. Mianowicie, możesz zrobić zdjęcie, wysłać najbliższej osobie, że jestem tutaj, nic się nie dzieje. Albo na przykład pokazać drogę, jaką przeszłaś, lub jakąkolwiek inną możliwość. Coś niesamowitego i dzięki temu usprawniasz swoje myślenie, ale też uspokajasz najbliższych. Bo to jest niesamowite, że nasi najbliżsi oprócz tego, że są najbliżsi, kochani, wspaniali, to oni się strasznie boją, że może nam znowu się coś stać, możemy mieć kolejny udar, możemy wylew mieć kolejny albo po prostu możemy się zgubić. A przecież tu nie chodzi o to, żeby chodzić kilometrami. Chodzi, żeby samo pójść chociaż do sklepu albo do parku. A to jest taki oddech. Jest serwis Avast, który usprawnia Twoje funkcje logopedyczne, poznawcze i to masz ciągłą rehabilitację neurologopedyczną. I to naprawdę bardzo, bardzo usprawnia w takim rozumieniu tego, kim jesteśmy, wobec czego się co możemy zrobić.
pamiętam, jak jeszcze 10 lat temu marzyłam o czymś takim, więc sama robiłam, rysowałam krzywe litery, tak? A dzisiaj, po tych 10 latach, jest serwis, który mnie serwis, który neurologopedyczny, który ułatwia życie. I to jest po prostu takie proste, a jakże potrzebne. Nie wiem jak wy, ale ja mam ogromny problem z czasem, kalendarzem. I to jest... Dzisiaj w pewien sposób już sobie to usprawniłam, dzięki czemu troszeczkę lepiej funkcjonuje, ale w pewnym momencie nie pamiętałam, czy dzisiaj jest czwartek, czy piątek. Właściwie wszystkie dni są takie same, bez znaczenia, czy to jest wczoraj, czy przez wczoraj, czy będzie jutro. Wszystko jest to samo. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć kalendarz na ścianie z przesuwanymi dniami, bo będziesz wiedziała lub wiedział, co było wczoraj, a co będzie jutro. Jaki był tydzień, jaki jest miesiąc. Bo to jest niesamowite, że my neurologiczni jesteśmy w takim bezczasie, który nie ma początku ani końca. Znaczy początek jest, moment wylewu i udaru, ale co dalej? Absolutna taka magia czasowa. I moment, w którym wracasz ze spaceru i możesz zobaczyć na ścianie, jaki jest dzień, usprawnia wszystko. Wiesz, kiedy jesteś, gdzie jesteś i co będzie jutro. To jest niesamowite. Jakie to jest ważne. Bo to zaburzenie jest bardzo, bardzo frustrujące. Więc taki zwykły kalendarz warto mieć. Gry poznawcze, które możesz używać w trakcie znaczy po spacerze w domu. To jest Reha.com albo doktor Neurolowski, który dzięki którym albo neurogry, które usprawniają nasze funkcje poznawcze, czyli na przykład będzie Ci łatwiej kojarzyć, będziesz miał lepszą tak zwaną kojarzenie, koncentracja.
tak zwaną koncentrację, bo to ona powoduje, że później Twoja pamięć również zacznie działać. Bo ja do dzisiaj mam problem ogromny z pamięcią, tylko że już tą krótkotrwałą. Zapominam, co było przed chwilą. Ale właśnie ćwiczenia, takie gry poznawcze, Reha.com czy neurogry usprawniają właśnie pamięć, kojarzenie, koncentrację, a o wiele lepiej będziemy o wiele lepiej Wam będzie się lepiej żyło, a innym tym bardziej. Bo to jest też kwestia tego, że nie jesteśmy samotni w tym wszystkim. To, że jesteśmy niesprawni, okej, ale to wcale nie oznacza, że nie, obok nas są najbliżsi. I warto z nimi być i w związku z tym im więcej Ty będziesz mógł poprawić swoje funkcje, to im będzie się lepiej żyło, również z Tobą. Pamiętam, jak pierwszy raz jeszcze mój tata, który nie żyje, zaproponował mi grę w Chińczyka. Zawsze lubiłam Chińczyka, po prostu jak ja lubiłam zawsze Chińczyka. I myślę sobie, tak, gra w Chińczyka. I słuchajcie, po prostu grę w Chińczyka. Po pierwsze, że wracasz do takiego momentu, w którym jest przyjemnie, fajnie, masz lat 15, ale jednocześnie, co się okazuje, ćwiczysz swoje funkcje poznawcze. Po drugie, co jest szalenie ważne, ćwiczysz, znaczy nie koncentrujesz się tylko wyłącznie na swojej niesprawności, bo przecież nie o to chodzi tylko zaczynasz rozmawiać i czuć drugą osobę. Bo czym są gry planszowe? Są grami towarzyskimi. Taki prosty gest. Czy wiecie o tym, że kobiety po wylewach i udarach nie mają okresu? Bo przecież pokiereszowane mamy nogi, mamy pokiereszowane rękę, nie możemy mówić, mamy problemy z czytaniem, ale też jest kolejna rzecz, mianowicie tego, że udar zatrzymuje, znaczy kiereszuje również całą gospodarkę hormonalną, a w związku z tym kobiety, które mają udar w wieku 30 lat, tak jak ja miałam, nie mamy okresu. A w związku z tym wiele z nas nie może mieć dzieci. Bo nagle się okazuje, ale co w związku z tym? No tak, no nie masz okresu po udarze. No nie ma. Nikt mi nie powiedział, czy ja po wylewie, czy ja dostanę ten okres. Nikt mi tego nie powiedział. Więc myślałam, że no nie ma okresu, trudno. Ale wiecie, co się okazuje? Że im więcej ćwiczyłam, im więcej chodziłam na te spacery, im więcej jeździłam na stacjonarnym rowerze, po 9 miesiącach po wylewie dostałam okres. Jestem szczęściarą, tak, ale każda z nas może być szczęściarą, jeśli tylko zaczniemy ćwiczyć. I to jest niesamowite, jak
skomunikowany, pamiętam, jak kobieta, zapytano mnie w szpitalu, kiedy przyszłam po roku na test, czy nie mam kolejnego tętniaka. Zapytano mnie, czy chcę, no, że musimy to zrobić, a ja mówię, że ja nie mogę, bo jestem w ciąży. Bo dokładnie po roku okazało się, że jestem w ciąży. I pamiętam jak dziś, jak profesor Anatol Dowrzenko zapowiedział mi, że jestem, że jestem mutantem. No może i tak, może i jestem mutantem, ale dlaczego jestem mutantem? Dlatego, że wymyśliłam sobie, że mogę, że skoro przeżyłam, to znaczy mam coś do zrobienia, więc ćwiczę, uruchamiam ciało i swój mózg i swój umysł, to wówczas i dzięki temu wszystkie inne funkcje zaczynają również działać. Dlaczego powiedziałam, nie bez kozery powiedziałam o holistycznym podejściu? Dlatego, że bez myślenia o każdym aspekcie naszego życia nie będziemy w stanie zrozumieć, co może się wydarzyć dalej. I kiedy okazało się, że jestem w ciąży, na dzień dobry mnie zapytano, czy chcę urodzić to dziecko. Ja byłam przekonana, że urodzę to dziecko. Ale dlaczego? Dlatego, zwyczajnie, to jest właśnie to, po co też między innymi się dlaczego się przeżyłam. Żeby usprawnić swoje ciało do tego stopnia, żeby móc uruchomić gospodarkę hormonalną, by dalej móc żyć. Patrzę na kobietę z wózkiem, i przypominam sobie, jak Iga się urodziła. I pamiętam, że pierwszy raz doświadczyłam, nigdy wcześniej ani później nie doświadczyłam czegoś, co się nazywa bezwarunkową miłością. Przecież jestem osobą niepełnosprawną, jestem osobą niesprawną. Okej, to wiem, co można zrobić. Edukacja matki i córki. Razem musimy się uczyć. Możliwość, intuicja. Pamiętam, jak w pewnym momencie napisałam coś takiego, że ja bardziej czuję niż wiem. I tak jest. Trochę jak osoby, które są po wylewie, nie widzą, dotykają wielu rzeczy. Tak my czujemy emocjonalnie, intuicyjnie świat. I to nie jest żaden wymysł magiczny, tylko mówi o tym neuronauka. Okej. To przeżyliśmy.
fajnie. Tylko co dalej? Poprawmy sobie swoją własną egzystencję, ale również wszystkim tym najbliższym, którzy z Wami żyją, bo nagle okazuje się, że tworząc w sobie nową jakość, przekłada się to na większą połać. I nagle się okazuje, że życie zaczyna mieć głębszy sens. Nie tylko po to, żeby jeść, sikać, albo robić kupę, albo zrobić sobie makijaż, gdzie mamy problem z makijażem, ale po to, żeby z jednej strony albo komuś pomóc, albo usprawnić usprawnić swoje lub inne komuś życie. I to nagle się okazuje, że to taki prosty mechanizm naprawdę się sprawdza i daje taki impuls do dalszej nie mogę mówić słowa, dalszej kurwa, nie mogę powiedzieć słowa. Przypomniałam sobie coś. Można krótkim kijem po wodzie pisać, tylko trzeba jeszcze wiedzieć po co.